Hej, tutaj Kajot23.pl. Witam w ostatnim filmie z serii z rankingiem 75 najlepszych żużlowców w Polsce w 2024 roku. Dzisiaj przedstawię Wam top 10 zawodników na liście. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, w jaki sposób tworzony był cały ranking oraz kto był na miejscach od 75 do 11, zapraszam do playlisty, która teraz wyświetla Wam się w kartach. Pora na intro, a następnie 10. zawodnik na liście top 75 za rok 2024. Miejsce 10 z wynikiem 272 punktów zajął Jarosław Hampel. Senior falubazu Zielona Góra osiągnął średnią 2,08, najlepszą w ostatnich 4 latach. Jarosław po 7 latach powrócił do średniej ponad 2 punktów na bieg. Ostatni raz osiągnął ją również w barwach falubazu. Był najlepszym startowcem w lidze i zdobył 5 punktów bonusowych do kategorii start. Gdy sprawdzimy jazdę na dystansie, to Mały tracił u siebie, a zyskiwał na wyjazdach. Znalazł się w top 5 zawodników, jeżeli chodzi o średnią wyjazdową z wynikiem 2,139. Jarek miał bardzo dobrą średnią z Ligi Szwedzkiej, lepszą niż polska średnia, jednak w Szwecji wystąpił tylko w kilku spotkaniach. Nie otrzymał punktu bonusowego za inne ligi. Hampel z każdym rokiem zaskakuje coraz bardziej. W roku 2023 średnia powyżej 1,9 miała być maksimum dla tego doświadczonego zawodnika. Jak się okazało, powrót do Zielonej Góry nie sprawił, że jego wyniki były gorsze, a zajęcie miejsca ze średnią tuż za czołową dziesiątką można uznać za duży sukces. Jarosław pozostaje w falubazie Zielona Góra na sezon 2025. W Zielonej Górze liczą, że po kontuzji z końca obecnego sezonu nie będzie śladu, a Mały będzie kolejny rok liderem zielonogórskiej ekipy. Miejsce 9 zajął Dominik Kubera z wynikiem 274 punktów. Senior Motoru Lublin osiągnął średnią 2,095, najgorszą w ostatnich 3 sezonach. Dominik trzeci raz z rzędu znalazł się w top 10 PGA Ekstraligi. 17 z 20 meczów zakończył z dorobkiem między 7 a 12 punktami. Tradycyjnie zanotował wysoką skuteczność na starcie i otrzymał 3 punkty bonusowe do tej kategorii. Domin był minimalnie na plus na dystansie dzięki akcjom na ostatnim okrążeniu. Po bardzo intensywnym sezonie 2023 ten był dużo spokojniejszy dla Kubery. Dzięki dobrym wynikom z ostatnich sezonów zasadne może być stwierdzenie, że Dominik w tym momencie jest numerem 2 w polskim żużlu. Kubera zadebiutował jako stały uczestnik cyklu Grand Prix. Jak na debiutanta przystało, dobre rundy przeplatał dużo gorszymi. Z tego powodu i wysokiego miejsca w rankingu przyznane zostały mu 2 minusowe punkty do kategorii technika. Dominik startował w Szwecji w Lejonen Speedway, gdzie osiągnął średnią porównywalną do tej w Polsce i był 7. najlepszym zawodnikiem Elite Serien. Kubera kończył sezon 2024 startem Grand Prix Challenge, dzięki któremu udało mu się zakwalifikować do Grand Prix w 2025 roku i drugi rok z rzędu zostać stałym uczestnikiem cyklu. W sezonie 2025 Dominik pozostaje w Motorze Lublin, gdzie będzie starał się dopisać do swojego konta 9. drużynowe Mistrzostwo Polski. Indywidualnie Kubera jako cel minimum stawia sobie utrzymanie w cyklu Grand Prix, a znając wychowanka Unii Leszno będzie on walczył o medale indywidualnych Mistrzostw Świata i Polski. Miejsce 8 z wynikiem 275 punktów zajął Anders Thomsen. Senior Stali Gorzów osiągnął średnią 2,096, porównywalną do wyników z lat 2022-2023. W biegach z udziałem Andersa nie było nudy, a w większą liczbę akcji na dystansie zamieszani byli tylko Emil Seyfudinow i Fredrik Lindgren. Duńczyk był pewnym punktem w biegach numer 15. Osiągnął trzeci wynik w lidze ze średnią 2,07 punktu na bieg. W sezonie 2023 nie mógł wystąpić w fazie play-off z powodu kontuzji. W tym roku był już zdrowy, jednak zawirowania wokół klubu uniemożliwiły skuteczną walkę o medal żółto-niebieskim. Zdobył 2 punkty bonusowe do kategorii dystans za bycie kolejny rok w top 10 zawodników na dystansie w PGA Ekstralidze. Startował w Szwecji i Danii. W swojej ojczyźnie osiągnął średnią 1,888, gorszą niż w Polsce. W Szwecji w zespole Indianerna Kumla miał średnią 2,138, jednak nie był klasyfikowany, ponieważ odjechał tylko kilka spotkań. Duńczyk wystartował w Grand Prix Challenge i podobnie jak będący pozycję niżej Dominik Kubera,
awansował do cyklu Grand Prix na rok 2025. Anders startował również w cyklu SEC, w którym zajął miejsce tuż za podium, a brązowy medal przegrał o 3 punkty biegowe. W 2025 roku, mimo niepewnej sytuacji Stali Gorzów, Anders pozostaje w drużynie, gdzie tak jak w dotychczasowych sezonach ma być jednym z liderów zespołu. Wielu ekspertów zapowiada, że Stal z powodu problemów finansowych jest głównym faworytem do spadku z ligi. Jeżeli sytuacja klubu będzie stabilna, Anders z kolegami będzie raczej walczył o fazę play-in, niż martwił się o spadek do drugiej ekstraligi. Miejsce 7 zajął Martin Waculik z wynikiem 282 punktów. Senior i kapitan Stali Gorzów zdobył średnią 2,151, najgorszą w ostatnich 4 latach. Martin, 11 sezon z rzędu, osiągnął średnią minimum 2 punkty na bieg. Słowak ponownie znalazł się w czołówce najlepszych startowców, ale miał problemy na dystansie. Waculik zakończył sezon bez kompletu, chociaż kilka razy był od niego o włos. Martin nie startował w ligach zagranicznych. Otrzymał 5 punktów bonusowych za bycie najlepszym startowcem na przestrzeni ostatnich 2 lat. Miał też przyznane 2 ujemne punkty bonusowe za bycie dopiero na 7. miejscu w klasyfikacji za Grand Prix. Po świetnym sezonie 2023 bieżący rok można uznać w pewnym sensie za rozczarowanie, na dodatek zakończone groźnym upadkiem i kontuzją. Trzeba jednak pamiętać, że Waculik dalej jest zawodnikiem z top 10 i utrzymał się w cyklu Grand Prix. Zdecydowanie regularność jest czymś, co charakteryzuje Martina jako topowego żużlowca na świecie. W 2025 roku Słowak dalej będzie reprezentował barwy Stali Gorzów. Od jego formy, jak i postawy jako lidera zależy los Stali, która mimo ogromnych kłopotów finansowych utrzymała swój duet najlepszych zawodników i może być lepsza niż zakładają to w przedsezonowych zapowiedziach eksperci. Sam Martin celuje pewnie w podium zarówno jeżeli chodzi o średnią w PGA Ekstralidze, jak i o podium w cyklu Grand Prix. Miejsce 6 z wynikiem 283 punktów zajął Robert Lambert. Senior Apatora Toruń osiągnął średnią 2,278, najlepszą w karierze w PGA Ekstralidze. Był to życiowy sezon Roberta. Anglik miał najlepszy bilans na dystansie w PGA Ekstralidze. Przejechał też najwięcej biegów w lidze. Lambert był świetny w Toruniu, gdzie zanotował 3 komplety. Otrzymał 4 punkty bonusowe do kategorii dystans za bycie 4. najlepszym zawodnikiem na dystansie na przestrzeni ostatnich 2 lat. Lambo dopisał również 3 punkty bonusowe do kategorii technika. 2 przyznane zostały mu za indywidualne wyniki, to znaczy największy sukces w karierze, czyli zostanie indywidualnym wicemistrzem świata. 1 punkt otrzymał za wyniki w innych ligach. W Anglii za sezony spędzone w Kings Lynn Stars i bycie gościem w Sheffield Tigers. Lambert dzięki średniej uzyskanej podczas tych startów był zawodnikiem top 4 w całej lidze. Jeszcze lepszą średnią osiągnął w tym roku w Szwecji, gdzie dla Västervik Speedway osiągnął wynik 2,453, drugi najlepszy w lidze. Warto tutaj dodać, że Lambert był członkiem zwycięskiej drużyny Wielkiej Brytanii podczas Speedway of Nations, za co przez pewien okres sezonu otrzymywał dodatkowy punkt bonusowy. Lambert pozostaje na sezon 2025, ale też na sezon 2026 w zespole Apatora Toruń, gdzie po tak świetnym roku wszyscy liczą, że Brytyjczyk ustabilizuje formę i będzie walczył o bycie najskuteczniejszym zawodnikiem PGA Ekstraligi oraz o Mistrzostwo Świata w cyklu Grand Prix. Miejsce 5 zajął Emil Sajfudinow z wynikiem 284 punktów. Senior Apatora Toruń osiągnął średnią 2,191, gorszą niż w sezonie 2023. Emil był autorem największej liczby akcji na dystansie w PGA Ekstralidze. Sajfudinow był zamieszany w 9% mijanek z całego sezonu. Zanotował spory regres na starcie, a jeszcze rok temu był najlepszym zawodnikiem w lidze. Do jego średniej rankingowej, podobnie jak u innych Rosjan z polskim obywatelstwem, Wadima Tarasienki i Artioma Łaguty, brana była średnia z roku 2021 zamiast 2022. Sajfudinow otrzymał 2 punkty bonusowe do kategorii start za świetny wynik w roku 2023, kiedy był najlepszym startowcem w Polsce. Otrzymał też 3 punkty do kategorii dystans, w tym wypadku za bycie w top 10 zarówno w 2023, jak i w 2024 roku. Emil startował w lidze angielskiej dla Ipswich Witches, gdzie miał lepszą średnią niż w Polsce 2,384, co oznaczało drugą najlepszą średnią w lidze tylko za swoim kolegą z zespołu Jasonem Doylem. Rosjanin zakończył przedwcześnie sezon w Anglii po zderzeniu z Chrisem Harrisem i kontuzji, która wyeliminowała go zarówno z końcówki sezonu w Anglii, jak i z kilku meczów w Polsce.
Sajfudinow w 2025 roku nigdzie się nie wybiera i zostaje jako główna gwiazda i lider zespołu Aniołów. Kibice liczą, że Emil podkręci swoje wyniki i wróci do bycia w top 3 najlepszych zawodników PGE Ekstraligi. Miejsce czwarte z wynikiem 286 punktów zajął Janusz Kołodziej. Senior Unii Leszno osiągnął średnią 2,194, gorszą niż w latach 2022-2023, gdy zajmował miejsce w top 3 zawodników PGE Ekstralidze. Kontuzje zabrały Januszowi połowę sezonu. Osiągnął trzecią średnią wyjazdową, ale miał okazję do jazdy tylko w Grudziądzu i Zielonej Górze. Tradycyjnie zaliczył kilka popisowych akcji na torze w Lesznie. Czarodziej Żużla otrzymał punkt bonusowy do kategorii start i 3 punkty bonusowe do kategorii dystans. Był szóstym najlepszym zawodnikiem na dystansie na przestrzeni ostatnich 2 lat. To był bardzo trudny sezon dla Janusza. Kontuzja barku, której nabawił się w trakcie sezonu, miała wpływ na jego dyspozycję w wielu rozgrywkach. W lidze Kołodziej osiągnął słabszy wynik w porównaniu do poprzednich lat i nie uchronił Unii przed spadkiem do drugiej Ekstraligi. W zawodach indywidualnych było jeszcze gorzej. Nie liczył się w indywidualnych mistrzostwach Polski, a w cyklu SEC był cieniem zawodnika, który rok wcześniej, startując tylko w 3 rundach, był w stanie zająć miejsce na podium w cyklu. Kołodziej mimo spadku Unii nie opuścił drużyny Byków i kolejny rok, tym razem na drugim szczeblu rozgrywkowym, będzie liderem drużyny z Leszna. Janusz jest zdecydowanie najlepszym zawodnikiem według rankingu, który będzie występował w Metalcast drugiej Ekstralidze i głównym powodem, dla którego Unia Leszno uważana jest za głównego faworyta rozgrywek. Od zawodnika tej klasy możemy w wypadku, gdy będzie zdrowy, oczekiwać wyników na poziomie rezultatów Wiktora Przyjemskiego z 2023 roku i Brady'ego Kerca z zeszłego sezonu, czyli średniej na poziomie 2,5 punktu na bieg lub wyżej. Miejsce trzecie zajął Leon Madsen z wynikiem 290 punktów. Senior i kapitan Włókniarza Częstochowa osiągnął średnią 2,416, najlepszą w ostatnich 4 sezonach. Madsen, odkąd startuje we Włókniarzu, kończy sezon w top 5 PGE Ekstraligi. Duńczyk miał najlepszą skuteczność na dystansie, a do tego najwyższą średnią wyjazdową 2,41. W 8 biegach, w których Leon startował jako rezerwa taktyczna, był niepokonany. Przez moment Madsen był najlepszym zawodnikiem w lidze i do końca walczył z zawodnikami z miejsc 1. i 2. o zostanie najskuteczniejszym zawodnikiem w Ekstralidze w sezonie 2024. Lider Włókniarza Częstochowa zdobył 5 punktów bonusowych do kategorii dystans. Leon jest najlepszym zawodnikiem w tej kategorii, będąc drugim najlepszym zawodnikiem w 2023 roku i najlepszym zawodnikiem w 2024 roku. Duńczyk jest jednym z 3 zawodników, którzy w którejś z kategorii osiągnęli wynik 99. Duńczyk dużo gorzej wypadał w zawodach indywidualnych. W cyklu Grand Prix nie mógł się odnaleźć i ostatecznie zajął miejsce niegwarantujące utrzymania w cyklu. Madsen nie awansował również do Grand Prix poprzez cykl SEC, chociaż tam był blisko, ponieważ zajął drugie miejsce. Ostatecznie, mając 3 punkty ujemne za Grand Prix i 2 dodatnie za SEC, Leon ma obniżoną kategorię technika o 1 punkt. W tym miejscu można dodać, że były wicemistrz świata nie otrzymał dzikiej karty do cyklu Grand Prix i będzie walczył o powrót do rozgrywek o Mistrzostwo Świata poprzez Mistrzostwa Europy w 2025 roku. Określany jako jedna z legend Włókniarza Częstochowa, gdzie jeździł przez 8 lat, Madsen po sezonie 2024 opuszcza klub spod Jasnej Góry i przenosi się do Falubazu Zielona Góra. Leon z miejsca staje się największą gwiazdą i liderem zespołu Myszy, który ma zapewnić Beniaminkowi z roku 2024 walkę o medal w rozgrywkach w 2025 roku. Miejsce drugie zajął Artem Łaguta z wynikiem 294 punktów. Senior Sparty Wrocław osiągnął średnią 2,462, najlepszą w karierze w Polsce. Artem pierwszy raz zdobył tytuł najskuteczniejszego zawodnika ligi. Łaguta miał genialną końcówkę sezonu, a w playoffach osiągnął znakomitą średnią 2,75. Rosjanin był najlepszym zawodnikiem w biegach nominowanych ze średnią 2,63. Lider Sparty był niepokonany w 40 z 48 biegów na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Podobnie jak w wypadku Wadima Tarasienki i Emila Sajfudinowa, do obliczania średniej rankingowej Łaguty zamiast roku 2022 wykorzystany został 2021 rok.
Artem zdobył po 4 punkty bonusowe do kategorii start i dystans. W obydwu kategoriach był trzecim najlepszym zawodnikiem w ostatnich 2 latach. Łaguta startował w Szwecji, gdzie był trzecim najskuteczniejszym zawodnikiem w lidze. Miał też obliczoną średnią za ligę angielską i wyniki osiągnięte tam w poprzednich latach. W obydwu wypadkach były to jednak średnie niższe od tej w Polsce, dlatego nie otrzymał punktu bonusowego za inne ligi. Były mistrz świata pozostaje w Betard Sparcie Wrocław na sezon 2025 oraz 2026. Artem chce kolejny rok zostać najskuteczniejszym zawodnikiem w PG Ekstralidze i przy sprzyjających okolicznościach wrócić do walki o indywidualne mistrzostwo świata. Łaguta z kolegami z Wrocławia cel ma jeden – zdetronizować Motor Lublin i po 3 latach niepowodzeń ponownie zostać drużynowym mistrzem Polski. Miejsce pierwsze z wynikiem 296 punktów zajął Bartosz Zmarzlik. Senior i kapitan Motoru Lublin osiągnął średnią 2,419, najsłabszą w ostatnich 4 latach. Bartosz po raz 9 z rzędu znalazł się na podium klasyfikacji indywidualnej. Po raz pierwszy od 2020 roku osiągnął średnią poniżej 2,5 punktu na bieg. Zmarzlik był niemal bezbłędny w trzeciej serii startów, w której zdobywał średnio 2,95 punktu na bieg. To do wyników 5-krotnego mistrza świata opracowywany jest cały ranking, więc bazowo Bartosz ma po 98 punktów w każdej kategorii. Zmarzlik otrzymał po punkcie bonusowym jako 4. najlepszy startowiec i 2. najlepszy zawodnik na dystansie. Nie otrzymał punktu bonusowego do kategorii technika, ponieważ jak sam zawodnik wspominał, nie był to dla niego idealny rok pod względem indywidualnym. Polski mistrz często miał taką przewagę nad rywalami, że kolejny tytuł zdobyty mimo różnych trudności podczas trwania cyklu nie można uznać za coś wyjątkowego. Bartosz został też zdetronizowany i stracił tytuł indywidualnego mistrza Polski. W krajowym czempionacie 5-krotny mistrz świata zajął 3. miejsce. Polska drużyna, której Zmarzlik był liderem, nie zdobyła też medalu podczas Speedway of Nations, zajmując odległe 5. miejsce. Bartosz startował w lidze szwedzkiej, gdzie osiągnął najlepszy wynik ze wszystkich zawodników 2,624 i niewiele zabrakło, a otrzymałby punkt bonusowy właśnie za inne ligi. W 2025 roku Bartosz pozostaje w zespole drużynowego mistrza Polski Motoru Lublin. Cele dla Bartka są takie jak co roku, to znaczy wygrana wraz z motorem Mistrzostwa Polski i zdobycie 6. tytułu Mistrza Świata. Znając ambicje polskiego mistrza, będzie on również szczególnie walczył o odzyskanie tytułu najskuteczniejszego zawodnika Ekstraligi, indywidualnego Mistrzostwa Polski, a wraz z reprezentacją przełamanie złej passy i wygranie Speedway of Nations na domowym torze w Toruniu. I tak wyglądają finalne rozstrzygnięcia naszego Top 75. Teraz widzicie pełną listę od miejsca 75 do 1. Jeżeli macie jakiekolwiek spostrzeżenia na temat klasyfikacji filmu bądź całej serii, zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie możecie podzielić się waszymi uwagami. Z chęcią dowiem się, jakie miejsca najbardziej was zaskoczyły, im plus albo im minus i czy brakowało wam jakiegoś zawodnika na liście. W najbliższym czasie planuję zaprezentować wam filmy zapowiadające rok 2025 w różnych ligach. W trakcie sezonu możecie się też spodziewać regularnych filmów, podczas których omawiać będę zmiany w rankingu, jak również postaram się dzięki grze Speedway Challenge symulować rozgrywki w polskich ligach i lidze brytyjskiej. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego, jak i innych filmów z serii. I proszę, jeżeli ten film, jak i cały ranking wam się spodobał, żebyście dali łapkę w górę i zasubskrybowali ten kanał, abyście byli na bieżąco z wszystkimi filmami wrzucanymi tutaj przeze mnie. Jeszcze raz bardzo dziękuję za czas spędzony ze mną podczas tego, jak i wcześniejszych filmów. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!